Cześć, witam Was w podcaście o najgorętszym temacie ostatnich miesięcy, czyli o sztucznej inteligencji. W tej serii rozmawiam z twórcami, którzy tworzą algorytmy oparte na samouczących się mechanizmach w różnych dziedzinach. I tak naprawdę dzisiaj moim gościem jest Łukasz Siódmok, który jest producentem filmu Rój. Cześć Łukaszu. Cześć Gasiu, witam Cię serdecznie. Miło mi, że udało nam się spotkać. Wiem, że terminy są bardzo napięte, ale tak naprawdę bardzo zaintrygowała mnie wiadomość o tym, że Wy przy okazji tworzenia filmu Rój zaczęliście też bawić się sztuczną inteligencją, zaczęliście wdrażać pewne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do kinematografii. Gdybyś mógł powiedzieć trochę więcej najpierw o filmie samym Rój, żeby słuchacze wiedzieli w ogóle kontekst naszej rozmowy. Jasne. Film Rój to film, który wyprodukowaliśmy, zakończyliśmy tak naprawdę w tym roku. Mieliśmy premierę w maju w Polsce. Jest to film pełnometrażowy, występuje Roma Gąsiorowska i Eryk Lubos. Film trudny, ale bardzo wartościowy. Taki zrealizowany, powiedziałbym, na wysokim C, jeśli chodzi o warunki techniczne, jeśli chodzi o jakość zdjęć, obrazu i muzyki, ale też dźwięku. I o tym dźwięku trochę tutaj dzisiaj poopowiadam. Film, który też rozpoczął trochę innowacyjny wątek w polskiej kinematografii samym momentem finansowania, bo byliśmy pierwszą polską produkcją, która została w dużej mierze sfinansowana przez 300 prywatnych inwestorów w takim modelu crowd-inwestycyjnym, więc to już było takim pierwszym naszym haczykiem innowacyjności. Natomiast drugim było to, że także zrobiliśmy pierwsi premierę na własnej platformie streamingowej, czyli tak naprawdę na stronie filmruj.pl ten film można było, chyba dalej jeszcze można, ale już niedługo zobaczyć w takim modelu pay-per-view. No i rzeczywiście po tych dwóch etapach zaczęliśmy poważnie zastanawiać się o dystrybucji międzynarodowej, a jeśli dystrybucja międzynarodowa, to jakaś internacjonalizacja jest potrzebna, jakaś globalizacja tego kontentu w kontekście translacji. I oczywiście opcji jest kilka. Są opcje, które bardziej towarzyszą takim filmom w teorii takim jak nasz, takim filmom jakościowym, filmom, które są, powiedzmy, też trochę sztuką. I są to oczywiście subtitle, czyli napisy w danym języku pod filmem, ale one mają, jak każda forma tłumaczenia, swoje plusy i minusy. Plusy pewnie takie, że wtedy słyszymy bardzo dokładnie ten oryginalny dźwięk w tym języku francuskim, włoskim, hiszpańskim, w naszym wypadku polskim, więc to wszystko się świetnie zgadza, natomiast musimy czytać. I dzisiejsze czasy także, szczególnie coraz to nowe pokolenia, myślę, że z czytaniem szybkim mają problem, ale abstrahując od tych pokoleń, myślę, że zawsze to trochę rozprasza uwagę. Trzeba zerknąć na napisy. U nas wprawdzie tego tekstu dużo nie ma, ale jednak zdecydowaliśmy, że też z okazji wyjazdu na festiwal filmowy do Stanów, festiwal w San Jose, który się nazywa CineQuest, który odbywał się na przełomie sierpnia i września w Dolinie Krzemowej, więc takim miejscu, które technologicznie szczególnie jest fajne do pokazywania różnych rzeczy. Zrobimy coś specjalnego i zrobiliśmy właśnie wersję zdubbingowaną w języku angielskim, w której głosy wszystkie wygenerowały algorytmy sztucznej inteligencji. Więc to takie intro. Takie intro. Dobrze, to może zacznijmy od tego, co to znaczy, że zostały wygenerowane. Czy to jest Wasze własne oprogramowanie autorskie, czy korzystaliście po prostu z narzędzia, które jest już dostępne na rynku i po prostu podpięliście czy załadowaliście swój film do pewnego silnika, który właśnie wygenerował Wam te napisy? To jest dobre pytanie, bo to jest zawsze trochę tricky, jak to działa z tej drugiej strony. Do tego worka sztuczna inteligencja to wkładamy dzisiaj wszystko, już mało co, tak jak było jakieś smart, musiało być wszystko smartwatch, smart car i tak dalej, smart lodówki, pralki, czajniki. To dzisiaj wszystko jest AI. Nie zdziwię się, jak będziemy mieli czajniki AI za niedługo. Nie? Dokładnie, dlatego o to pytam. Dokładnie po to powstał tak naprawdę podcast, żeby właśnie pokazać, co tak naprawdę stoi za tym właśnie szumnie nazywaną sztuczną inteligencją w tym rozwiązaniu. Wiesz co, u nas to działa tak, współpracujemy z takim izraelskim startupem. To jest tak naprawdę największy podmiot, który to obecnie chyba robi. Choć to powstaje ich tak dużo dzisiaj, że mogę się mylić, bo za chwilę ktoś będzie szybszy, większy i ta dynamika jest bardzo duża. Natomiast to jest izraelski startup, który się nazywa DeepDub, założony pewnie z 6-7 lat temu, takie mam wrażenie, w Tel Awiwie, ale który już działa międzynarodowo i
Bardzo ważne jest to, a tak w ogóle a propos takich startupowych historii, no to mieli w serii A $20 milionów jakby kapitału zebranego, więc no mogli sobie pozwolić naprawdę na zrobienie fajnych, high-endowych rozwiązań. I co jest kluczowe, wiesz, w tym AI, który generuje głosy, mamy do czynienia z wieloma takimi, bym powiedział, levelami poziomu technologii. Od takiego, który tam, wiesz, jak Iwona kiedyś, cześć, nazywam się Gosia Skorupa i każdy wie, że to jest bardzo sztuczne, przez te rozwiązania, które teraz coraz częściej są takimi desktopowymi aplikacjami, webowymi aplikacjami, do których, tak jak mówisz, podpinasz się, te głosy są tam lepiej lub gorzej generowane, klonowane, natomiast dalej to nie jest jakość kinowa. I żeby dojść do tego poziomu, do którego my musieliśmy dojść, żeby ten widz był naprawdę oszukany, żeby to nie było tylko wygenerowanie głosu, ale też emocji, pauz, oddechów, tego wszystkiego, co w dźwięku takim kinowym jest ważne, no to takich firm już jest niewiele. My wiemy o jednej, o tym Deep Dub. Więc no, to odpowiadając trochę na to pytanie, jak to się robi dla filmu. Oczywiście Deep Dub i też myślę, że dużo innych firm robi trochę prostsze takie generacje dubbingowe dźwięku, na przykład do programów dokumentalnych, do jakichś programów jakichś popularno-naukowych albo jakichś takich, nie wiem, tematycznych typu program motoryzacyjny, no, gdzie jesteś przyzwyczajona do tego, że po prostu ten dźwięk lektora gdzieś tam w tle sobie leci i nie musi być doskonały. Natomiast my tu musieliśmy rzeczywiście skupić się na tym, żeby widz w kinie na pełnym obrazie i pełnym dźwięku miał poczucie, że to jest dobre. No i to się udało, bo jakby po naszych takim feedbacku osób, które natywnie rozmawiają po angielsku, no te, które nie wiedziały, że to jest dubbing AI, nie miały szans z tego rozpoznać, więc to taka jakość z wszystkimi, wiesz, właśnie emocjami tam wygenerowanymi i to już do tego stopnia może działać. Ale pewnie też zapytasz o technologię, która stoi z tyłu, albo jak to działa w praktyce. Trochę tak, nie musisz się jakby tam za bardzo wdrażać w te aspekty technologiczne, w sensie jeżeli chodzi o algorytmy, ale tak też mam z tyłu głowy takie pytanie, skąd ten AI właśnie wiedział, kiedy zrobić odpowiednią pauzę, kiedy nacechować wypowiedź daną emocją, żeby to faktycznie było takie ludzkie. Wiesz co, to jest tak i tu też trzeba by było trochę się zastanowić, po co się w ogóle robi taki dubbing AI. Przecież można byłoby wziąć tych ludzi do studia, nagrać te dźwięki. Pierwszy element jest taki, że i tak trudno tak naprawdę ludźmi, aktorami dubbingowymi nagrać potem emocje. Oni już nie są na planie, oni nie są w stanie tak w 100% się w to wczuć, a kiedy to robią, to jest bardzo kosztowne, bo trzeba w tym studio nie tylko zaaranżować taką przestrzeń nagraniową, ale też zorganizować warunki, wręcz mieć reżysera tak naprawdę, który odtworzy to, co tym aktorom mówił w trakcie planu. No i to jest jakby jedna przyczyna, że to i tak jest trudne. Druga przyczyna jest taka, że to jest kosztowne. Jak masz na przykład 20 głosów w filmie, 40 głosów w filmie, no to jest poważne przedsięwzięcie finansowe. A teraz spróbuj to zrobić jeszcze w 100 językach naraz, więc to jest jakby bardzo, bardzo trudna rzecz. Natomiast to, jak to nasze wyobrażenie zawsze myśli o AI, a o tym, jak to działa naprawdę, to zazwyczaj nie jest magiczna różdżka, która mówi: hej AI, przetłumacz mi ten film na dubbing i zrób, żeby oni mówili emocjami. Tylko tutaj rzeczywiście zawsze jakieś wsparcie tego operatora i człowieka jest potrzebne. W tym wypadku bardzo ważne jest takie trochę oszablonowanie sobie takiego filmu i zbudowanie pewnego template'u wypowiedzi i fraz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jednak takie też moderowane tłumaczenie, które jednocześnie jest trochę aktem, nazwałbym, twórczym i reżyserskim, bo kiedy u nas na przykład mamy osoby, które od 10 lat mieszkają na wyspie i po polsku one mają bardzo prosty sposób wypowiedzi, bo się oduczyły trochę mówić skomplikowanymi zdaniami, mają taki bardzo komunikatywny tryb na zasadzie zrób, podaj, nie, tak, to trzeba też tak te teksty przetłumaczyć. One nie mogą być przetłumaczone nagle jakoś bardzo fikuśnie. Więc też pewna jakby trochę twórcza analiza, czy to jest jednak tak, czy to ten zamysł twórczy spełnia, no wymaga to człowieka i pewnej korekty. A dwa, długość fraz, które widać na ekranie, czyli no żeby jednak, jak ktoś mówi podaj mi to nie było hey, can you please pass me that, bo po prostu to nie będzie grało. Więc no tutaj też długość fraz i długość tych wypowiedzi, tych widocznych, to jest istotne, żeby mieć nad tym panowanie.
A tutaj sztuczna inteligencja przede wszystkim generuje głosy, czyli jakby jest w stanie wygenerować pod tą konkretną frazę, pod te konkretne emocje, pod sposób wypowiedzi, te wszystkie szumy, oddechy i tak dalej. To wszystko jest generowane już od zera. Więc jak masz potrzebę zmiany głosu na inny, masz potrzebę przetłumaczenia po tym template'cie na wszystkie inne języki, no to można powiedzieć, że to już jest duża pomoc. No my mieliśmy trochę prostsze zadanie niż wielu producentów, znaczy prostsze jak prostsze. To miało swoje plusy i minusy, bo mieliśmy tylko 4 i mamy 4 aktorów grających w filmie, więc tego generowania jest mniej, a z drugiej strony ta waga każdej wypowiedzi, każdego tekstu jest dużo większa, więc też jakościowo to musiało być naprawdę high-endowe i chłopaki i dziewczyny z Deep Dub powiedzieli, że to był jeden z ich ambitniejszych projektów właśnie pod tym kątem, więc to też taki showcase, co ta technologia już dzisiaj potrafi i oni też się tym bardzo, bardzo aktywnie i chętnie chwalą, bo jest to rzecz, myślę, taka na szpicy światowej dzisiaj, jeśli chodzi o taką realizację jakościowego, wygenerowanego dubbingu AI. No i tak to w skrócie działa, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, relacje technologii z tym, co naprawdę było do zrobienia i tak to zrobiliśmy. To jeszcze tutaj dopytam, rozumiem, że głos został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, ale potem już montaż i podłożenie dźwięku do obrazu już było robione normalnie przez montażystę. Wiesz co, tak, to już jest tak naprawdę podłożenie ścieżki dźwiękowej, zrobienie miksów. Są takie miksy, na których masz efekty, masz muzykę osobno, masz audio, więc trzeba tam te wszystkie poziomy poustawiać i zrobić, żeby to dobrze brzmiało. Ale w zasadzie też to już w dużej mierze masz gotowe, jakby z takiego samego procesu postprodukcji filmu, kiedy masz to w języku polskim. No więc kluczowe jest, czy masz te głosy tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że dzisiaj to, co zresztą są strajki w Stanach, całego środowiska scenariuszowego najbardziej, bo wiemy, że jakby ta warstwa generacji AI tekstu chyba najszybciej jakby doszła pod strzechę tak zwaną i wszyscy zrozumieli, że hej, nie, to coś, co wygląda jak kreatywnie napisany tekst, już nie musi tego pisać człowiek, tylko może to generować jakiś algorytm AI. No to na pewno spowodowało lawinę strachu w wielu branżach kreatywnych, myślę nie tylko tej filmowej, ale także tej plastycznej, pisarskiej, muzycznej, programistycznej, to już jest taka półinżynieryjna, pół kreatywna, ale myślę, że to jest poważne i potężne narzędzie, które jeśli ktoś nie zacznie z niego korzystać, to prawdopodobnie rzeczywiście może się martwić o swoją przyszłość. No dokładnie o to chciałam zapytać tak naprawdę, bo powiedziałeś już wcześniej, że wygenerowanie głosu przez AI jest tańsze niż wygenerowanie czy zbudowanie środowiska dla osób, które mogłyby też dubbingować tak naprawdę taki film. Więc właśnie moje pytanie jest, w którą stronę to wszystko zmierza i czy na tym polu właśnie ta współpraca pomiędzy człowiekiem i AI-em jest możliwa? Czy jednak właśnie człowiek zostanie wykluczony na rzecz narzędzi, które są generowane za pomocą sztucznej inteligencji? Wiesz co, moje zdanie jest takie, a dodam, że z wykształcenia jestem informatykiem i trochę IT guyem, jednak mimo bycia producentem filmowym i rzeczy takie jak sieci neuronowe to przerabialiśmy na studiach w 2005 roku i wtedy to było fascynujące, rzecz jasna, bo wiesz, jak dowiadujesz się, że z kamerki, która ma rozdzielczość 320x240 i te pojedyncze piksele są przekazane do sieci neuronowej jako po prostu input, a outputem jest to, że auto potrafi jeździć po drodze takiej oczywiście symulowanej na jakimś torze i samo się uczy auto skręcać, to w tamtych czasach robiło to wielkie wrażenie. Ta technologia oczywiście teraz z lidarami, radarami, to co się dzieje w autach jakby poszła gigantycznie do przodu. Natomiast dalej mimo wszystko moje zdanie jako też trochę humanisty jest takie, że to będzie trochę tak jak z elektryfikacją, bo wiesz, pewne rzeczy się zmienią. Jak nastąpiła elektryfikacja, to na próżno było szukać osób odpalających naftowe lampy na ulicach i one musiały się zmienić na inne zawody, ale to nie wykluczyło człowieka z całego ekosystemu i sobiegu. I myślę, że będzie tak samo w tym przypadku. Tutaj występuje w mojej ocenie tylko taki element, który jest różny od tego, co się działo do tej pory z takimi dużymi zmianami, a mianowicie, że to coś, co się teraz dzieje, to po prostu na zasadzie trochę takiej doliny niesamowitości przypomina człowieka i buduje taki strach, jeszcze dużo głębszy ludzi.
Natomiast w tej naszej branży filmowej, ostatnio będąc na festiwalu w Gdyni, są takie też wydarzenia industry, czyli takie panele, rozmowy kuluarowe. Był też właśnie panel poświęcony AI. Była taka znana polska scenarzystka, nie wiem, czy ona też jest reżyserką i producentką, na pewno jest scenarzystką, pani Ilona Łebkowska, i ona też się wypowiadała, był dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, osoba z jego ramienia, która ma teraz tam komórkę taką w tym Polskim Instytucie, i kilka innych osób z branży, też prawnicy, bo to jest bardzo poważny problem prawny w tej dziedzinie kreatywnej. No i mój wniosek jest taki, niestety nie miałem okazji go przekazać pani Ilonie, ale środowisko scenarzystów jest bardzo przestraszone właśnie tą wizją, że człowiek nie będzie potrzebny. Ja po prostu uważam, że oni nigdy nie skorzystali z tego narzędzia. Ja uważam, że oni są przerażeni, bo mówią trochę jak o black box, jakiejś enigmie, która po prostu coś tam robi. Gdyby sobie usiedli, wzięli swój scenariusz, władowali go, do dowolnego interpretatora dzisiaj po prostu tekstu i z nim w cudzysłowie pogadali, powiedzieli: a zrób mi z tego to, a zrób mi z tego tamto, a spróbuj zrobić to i to. Uważam, że taka osoba jak pani Ilona, czy taki super turbo, ekspert, scenarzysta, i tak będzie lepszy używając AI niż kiepski scenarzysta używający AI. Bo potrzebna według mnie i tak jest dalej ta fundamentalna, wiedza ekspercka, pewien błysk, przynajmniej na tym etapie, na jakim ta technologia dzisiaj funkcjonuje. I myślę, że humanizm ma zawsze w sobie taki mały, nieprzewidywalny czynnik, który łamie pewne schematy, zasady, i wydaje mi się, że to będzie super narzędzie, genialne narzędzie do usprawniania wielu rzeczy. Tak, pewne zawody się zmienią, pewne znikną, pewne się pojawią. Tak samo jak fotografia analogowa. Jak byłem dzieciakiem, to wywoływałem zdjęcia jeszcze w ciemni z tatą w czerwonym świetle. Pojawiły się aparaty cyfrowe i nawet nie zauważyliśmy, jak aparaty cyfrowe zniknęły, bo wszyscy robią zdjęcia komórkami. Kto dzisiaj ma w domu aparat cyfrowy? Ma tylko profesjonalista tak naprawdę, jacyś, fani fotografii. I świat się nie zawalił. Zdjęcia stokowe, pewnie też był błąd wśród fotografów. Jak to, zrobisz 100 zdjęć trawy i potem to sprzedasz, to nikt już u mnie nie zamówi zdjęcia trawy. No nie, już nikt u Ciebie nie zamówi zdjęcia trawy, chyba że będzie miał taką wyrafinowaną potrzebę. I myślę, tak samo będzie trochę z tymi rzeczami i ze sztuką. Jak potrzebujesz po prostu prostej okładki do książki, to sobie ją wygenerujesz w Midjourney. Jak potrzebujesz super autorskiego plakatu i dzieła, no to wynajmiesz plakacistę. I powinno to być relatywnie droższe. Ja uważam, że to, o co my powinniśmy dzisiaj zadbać, taki był mój też gdzieś tam apel na tym festiwalu w Gdyni, jak w takich kuluarowych rozmowach, o to, żebyśmy nie lamentowali, tylko zwiększyli wartość dzieła ludzkiego, na zasadzie, żebyśmy wyraźnie komunikowali, że to jest, tak jak handcrafted, handmade, handwritten, że to jest coś, na co ktoś poświęcił ileś godzin. No i to powinno być relatywnie droższe niż to, co jest wygenerowane. No i to w każdej branży tak to przebiegło. To jest optymalizacja każdego procesu. Jak w masowej produkcji, w produkcji seryjnej dalej są super drogie custom cary, hot rody w Stanach za $2 miliony. Dalej jest rynek na Bugatti za ileś, ręcznie robionych rzeczy, ale już nikt nie kupi masowego samochodu takiego prostego za $500 000, bo da się go kupić za 50 000. I ludzie lubią mniej pracować, optymalizować. Ja myślę, że tylko, tego się tu nie da zatrzymać tak naprawdę. Przy czym tutaj jednak trochę wbijesz pilkę, bo jednak są teraz właśnie, zwłaszcza dość popularne są te wszystkie narzędzia, które właśnie tworzą i zajmują się tymi kreatywnymi rzeczami, tak? Czyli właśnie piszą za nas, mogą namalować obrazek za nas, mogą skomponować muzykę, tak? I czy to nie jest właśnie tak, że oddając te czynności sztucznej inteligencji, to właśnie pozbawiamy się naszej kreatywności i możliwości w ogóle tworzenia czegoś, że właśnie akurat w tym przypadku ja mam trochę problem z tym, że na przykład właśnie oddajemy czatowi GPT, możliwość napisania czegoś, tak? Bo jednak pisanie coś tam w naszych półkulach mózgowych rozwijało, tak? Szare komórki i tak dalej, myślenie abstrakcyjne i inne rzeczy. I teraz pytanie jest, czy wysługując się tymi wszystkimi narzędziami, czy właśnie nie odbieramy sobie prawa do tworzenia i do bycia kreatywnym? Wiesz co, myślę, że odpowiedź jest moja, przynajmniej takie zdanie dość taka dwuznaczna, ale
jak weźmiesz pod uwagę z takiej perspektywy, wiesz, że odebraliśmy sobie już na przykład rzemiosło, nie? Odebraliśmy, nie wiem, kowalom robotę, kuśnierzom, wiesz, szewcom. Widziałaś tu gdzieś w Gliwicach dobrze prosperujący zakład szewski ostatnio? Bo ja nie. Chyba już nie. No nie. Nie Ostatnio było coś takiego, że chyba widziałem, że w zeszłym roku jeden szewc uzyskał tytuł szewca w Polsce. Sztuk jeden, który gdzieś tam chyba u Kielmana w zakładzie robi takie obuwie. I my to sobie robimy jako cywilizacja od zawsze. W mojej ocenie to jest tylko proces, który, wiesz, dzisiaj sięgnął takiego obszaru, który dla osób wysoko komunikatywnych, wpływowych, jakby opiniotwórczych dotarł do ich podwórka. No i teraz tak trochę, wiesz, w cudzysłowie lament jest tutaj. A ten lament był u, wiesz, ludzi, którzy pracowali w różnych zawodach przez wiele lat i nie trzeba było sztucznej inteligencji, żeby im zabrać robotę. Kartografia, wiesz, widziałeś kogoś, kto mapy rysuje? Już dawno takie zawody zniknęły. I trochę to jest tak, że niestety, a w ogóle sam poziom szkolnictwa i edukacji, zauważ, jak to jakby rzutuje. Wygoda, którą sobie dostarczamy jako cywilizacja, zawsze my jako Polacy obserwowaliśmy to, wiesz, jak ktoś miał rodzinę w Stanach albo rodzinę w Niemczech, nie, to przyjeżdżał tam ktoś z Polski, nagle był prymusem, nie, taki tutaj ktoś, nie wiem, z 2. klasy robił materiał tam z 8. klasy, nie, tak jakby umownie. Dzisiaj to my już jesteśmy trochę takimi, wiesz, otumanionymi wygodą życia i cywilizacji i społeczeństwem, a jak przyjeżdżają ludzie, miałem takie refleksje z Ukrainy, no to dziewczynki, które dołączyły do klasy do moich córek, się po prostu nudziły. I one były 2-3 lata do przodu względem polskiego systemu edukacji już teraz. I te osoby dużo były bardziej zaradne życiowo, takie dzieciaki po 10 lat chodziły same na zakupy, wiesz, ja też chodziłem sam na zakupy, jak byłem dzieckiem, a teraz boję się swojej córki, wiesz, wypuścić gdzieś dalej i myślę, że to są takie główne nasze problemy, że tutaj za tym stoi wygoda i trochę taki cykl, wiesz, sinusoidalny, że dzisiaj no niestety ta cywilizacja wychowuje niezbyt mądrą, inteligentną masę i małą elitę, która po prostu tą masą zarządza jak w czasach faraońskich. Były czasy wyrównania wiedzy i wiesz, w ogóle poprawienie edukacji parę wieków temu, które zmieniło chłopów pańszczyźnianych, wiesz, w osoby średniej klasy. Uważam, teraz po prostu, no niestety nastąpi trochę zapaść i jakby zgadzam się z Tobą, że to nie jest dobre, że to zabiera kreatywność, że to zabiera nam dużo naszych możliwości jako ludzi. I to jest fakt. No, od nas zależy, czy się temu poddamy, jak z tego skorzystamy, jak wychowamy nasze dzieci i czy sami będziemy dalej czytać książki, czy tylko je słuchać. Moja córka teraz czyta Hobbita. No i już też mieliśmy taką rozmowę ostatnio o tym, no to może niech sobie ktoś tam z rodziny puści audiobooka i tylko śledzi teksty. Ja mówię, ale ona nie czyta Hobbita w wieku, wiesz, 4. czy tam 5. klasie tylko po to, żeby przeczytać Hobbita, tylko po to, żeby się nauczyć płynnie czytać. Te 430 stron trzeba zmielić w głowie. No i to są trochę wybory, tak samo jak ze sztuczną inteligencją. Czy włączysz ją wtedy, kiedy będziesz potrzebowała, czy po prostu stwierdzisz, że nie masz ochoty, nie wiem, gadać z klientami, wymyślać scenariuszy, robić minutek, robić innych rzeczy, tylko po prostu dasz się tak wyręczyć, że za chwilkę po prostu rzeczywiście Twoja robota się ograniczy do bycia prompt writerem, nie? Dla AI, które już Cię totalnie ogłupi. No, jest to duże ryzyko, no, tak jak social media, internet, no myślę, że to już nas dostatecznie ogłupiło, że wiele nie trzeba, żeby nas całkiem ogłupić. Wszyscy już powoli chyba jesteśmy coraz bardziej świadomi tych szans i zagrożeń, bo i jedne i drugie rzeczy mają miejsce, więc tak naprawdę można z tego dobrze korzystać i właśnie sobie usprawniać pracę. No a z drugiej strony właśnie można pozwolić się wyręczać po prostu w najważniejszych, najciekawszych miejscach, gdzie i pozbawiać się tej właśnie umiejętności bycia zaradnym. No ale tutaj jeszcze trochę wrócę do tego świata kinematografii i tej pracy Waszej nad filmem. W tym momencie, jak tak wspominasz czasy produkcji Roju, co dla Ciebie było tam największym wyzwaniem i czy gdzieś tam wtedy sztuczna inteligencja właśnie mogła wejść i coś Ci usprawnić? Wiesz co, myślę, że tak. To jest ciekawe pytanie, bo nie myślałem o tym wcześniej, ale sam proces produkcji jest bardzo trudnym zagadnieniem z uwagi, że w krótkim czasie musi spotkać się bardzo dużo różnorodnych ludzi, którzy obsługują, no u nas no, tak standardowo myślę, że to jest podobna ilość 11 pionów. Wiesz, pion dźwiękowy, choreografia, scenografia, i tak dalej. Jest dużo rzeczy, które tam się dzieją, więc tak naprawdę te osoby w krótkim momencie czasu robią duży projekt. Jest ich 100, 200, 300
I najbardziej wyczynowym elementem jest plan zdjęciowy, bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt dni. No, w filmie pełnometrażowym raczej 30, około 40, 50, w zależności jakie są to realia realizacyjne. I takie AI, które by Ci układało te zasoby, które by Ci reagowało na różne czynniki, zewnętrzne i Ci przekładało te różne sprawy, to na pewno mogłoby pomóc. Natomiast dodam teraz, że jesteśmy w takiej rozmowie też z takim jeszcze bardziej zaawansowanym startupem z Anglii, który też już modyfikuje ruchy ust do contentu, czyli tak naprawdę mapuje twarz, renderuje tak naprawdę na bazie tego mapowania nową twarz i robi z nią to, co chce, czyli wprowadza grymas, zmienia to, że to naprawdę jest po japońsku, że te usta się ruszają po japońsku, jak ona mówi po japońsku. Mogą zmieniać content na przykład z przekleństwem na taki bez przekleństwa do wersji, którą chcesz puścić gdzieś indziej. Może zrobić mnóstwo rzeczy. Nawet oni tak trochę mówią, mają taki slogan, że stwórz tą historię dopiero teraz tak naprawdę. Więc ja sobie wyobrażam rzeczywiście, że świat filmu się zmieni niebagatelnie, że tych narzędzi będzie już od procesu planowania tej produkcji, przez proces realizacji, obsługi dużo. Tam jest duże pole do popisu dla AI, uważam. Przez to, że ostatecznie może po prostu ten aktor przejdzie, rozejrzy się, a potem się wymyśli, co on ma powiedzieć. W zależności od tego, dla jakiego widza to będzie kreowane i generowane. Więc to na pewno będą głębokie zmiany. I tak właśnie jeszcze wracając do tej kolebki filmowej, bo miałem bardzo ciekawą rozmowę z Ozem Krakowskim. Oz Krakowski to jeden z założycieli właśnie DeepDub. Widzieliśmy się pierwszy raz na żywo w Kalifornii, właśnie w San Jose podczas festiwalu, gdzie do nas dołączył. I miałem super ciekawą rozmowę przy barze z nim i z taką Amerykanką, z Diane, która była właśnie w tej kontrze takiej humanistycznej i próbowała go tak trochę challenge'ować, ale dobrze, ale czemu nie ludzie, ale po co to i tak dalej. Bardzo inteligentna babka zresztą. No i jest jedna rzecz bardzo fajna i trzeba zrozumieć, co jest też tym plusem, bo my często teraz jesteśmy zagrzebani w tych wszystkich zagrożeniach, ale Oz powiedział bardzo mądrą rzecz, że mamy takie kraje i oni rzeczywiście tłumaczą na bardzo dużo takich dla nas egzotycznych języków. Tam, gdzie nie ma kontentu, tam, gdzie nie ma piśmiennictwa, tam, gdzie ludzie nie są wyedukowani w Afryce, na Dalekim Wschodzie, w małych kraikach, o których często mniej lub więcej wiemy, a te małe kraiki to jest czasem 100 milionów ludzi. I Oz powiedział prostą rzecz, dlaczego dzisiaj Niemcy na przykład są bardziej uprzywilejowani, mają wszystko zdubbingowane, mogą oglądać content w swoim natywnym języku z całego świata, na tylu platformach, a tamci ludzie nie. I tak naprawdę takie rozwiązania potrafią szeroko wyrównać szanse. Tak samo dla nas jako twórców to jest wyjątkowa możliwość i my już mamy też szybką możliwość, dzisiaj mamy takie rozmowy z branżą niemiecką. Właśnie 17-18 lecę do Kolonii i będę tam mówcą na takim międzynarodowym spotkaniu dystrybutorów filmowych przed festiwalem filmowym w Kolonii. A propos też AI i dubbingu. No i to jest szansa na to, żeby ten film nasz, polski, trafił pod niemiecką strzechę, pod francuską strzechę, pod włoską strzechę. Gdyby nie AI, jako twórcy nie bylibyśmy w stanie się tam jakby przedostać i przebić. Więc myślę, że to jest dużo rzeczy, tylko dzisiaj trochę ta szklanka i ten słoik jest wzburzony. No i chyba trochę trzeba jeszcze poczekać, aż osad opadnie i zobaczymy, co działa, co jest potrzebne, co jest potrzebą taką konsumencką i rynkową, co daje rzeczywiście moc twórcom, a co tych twórców tylko ogranicza. I ja jestem spokojny o przyszłość, mówiąc w skrócie. Znaczy, to jest bardzo skomplikowane i cały czas jednak w głowie gdzieś mi się przewija takie przemyślenie, że to wszystko może dobrze działać, może służyć człowiekowi pod warunkiem, że właśnie zostanie wykorzystane z głową, więc zdecydowanie w tym kierunku bym szła. No i mam nadzieję faktycznie, że branża filmowa będzie się rozwijać w ten sposób, że jednak emocje zostaną prawdziwe, a tylko właśnie sposób przekazu, czy język, w którym ktoś coś mówi, będzie umożliwiał po prostu zrozumienie danej historii większej ilości osób. Oby tak było, choć tutaj wydaje mi się, że jeśli z perspektywy konsumenta AI wygeneruje emocje nie do odróżnienia od tych zagranych, to konsument po prostu kupi te emocje i... Dalej nie potrafię sobie tego na razie wyobrazić, jakby w sensie takim, że właśnie tutaj znowu jednak wchodzimy w tą cienką granicę, przekraczamy tą cienką granicę, gdzie jest świat rzeczywisty i to, co my naprawdę czujemy, a gdzie jest ten świat nierzeczywisty, który właśnie jest po prostu jakąś iluzją
gdzie ktoś po prostu generuje za nas emocje. To też jest ciekawy taki wątek, który no właśnie trzeba dbać o to, żeby nie przekroczyć pewnych granic, żeby umieć rozróżnić, co jest prawdą, a co fikcją. Cały To czas. prawda. No, przyszłość będzie pod tym kątem na pewno dużym wyzwaniem. No tutaj mnie to bardzo intryguje, aczkolwiek mam nadzieję, że Wasz film będzie bardzo dobry w odbiorze w różnych językach dzięki tej technologii, którą zastosowaliście. Dzięki. Gdyby ktoś chciał zobaczyć sam film w naszym polskim, rodowitym języku, to nie wiem, kiedy będzie opublikowany podcast i kiedy go posłuchacie, bo to też może być dwie różne daty, ale zapraszam na stronę filmu, filmruj.pl, gdzie być może dalej będzie można film zobaczyć. Dobrze, super. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.